Habibi, come to Dubai. You say that we can't buy Habibi, come to Dubai. You export your bike to Iran? Yes, me, myself and bike. No problem. You have all papers Yes. and gate pass? Yes. Please park your bike and bring all papers. Aby przedostać się z Dubaju do Iranu, najprostszą drogą jest po prostu przez morze. W sąsiednim Emiracie, w Szardży, jest prom, irański prom, który pływa na trasie właśnie Emiraty Arabskie, Iran. To jest jedyne połączenie tak naprawdę na tym odcinku. Więc inshallah następnego dnia będę w Iranie. Jestem już jakieś 9 godzin chyba na promie z Szardży, spod Dubaju do Bandar Abbas do Iranu. Ogólnie taki prom to jest taka miniatura promu. Tutaj głównie wjeżdżają, znaczy tylko wyłącznie wjeżdżają naczepy tirów, no i pasażerowie. No i jeden z Polski na motocyklu. Więc towarzystwo jest sami Irańczycy, w zasadzie nikt nie mówi po angielsku, ale jest ok. Nie ma żadnych kabin, są tylko i wyłącznie takie siedzenia, w których można się tam jakoś nawet dość wygodnie rozłożyć. Absolutnie nie ma pełnego obłożenia, więc jest luz, można sobie położyć się na 3-4 siedzeniach nawet i no może nie jest super komfortowo, ale spokojnie da się przeżyć. Ogólnie taki jakby rejs trwa 12 godzin z dużą tolerancją, nazwijmy to, błędu. Nikt do końca nie jest w stanie powiedzieć, kiedy się dopłynie. Teraz jak już widzę tu przez okno, już jesteśmy dość chyba blisko, na jakieś 2 godziny przed portem, więc dużo takich tych statków różnych towarowych stoi tutaj na redzie. Koszt takiego przepłynięcia to jest w sumie na złotówki licząc jakieś 2200 zł, co nie jest małą kwotą, bo w tym chodzi motocykl i pasażer. Oczywiście sam motocykl zabrał z tego z 1600 zł. No to nie jest najtańsza opcja, aczkolwiek jedyna opcja, bo na tej trasie tutaj między Dubajem a Bandar Abbas no to jest tylko jedyne połączenie promowe takie, że można i wjechać swoim pojazdem i jeszcze się przemieścić, więc no cóż, jest tak jak jest. Dzisiaj w planie, no teoretycznie około 11 powinienem być w porcie, no później na pewno troszeczkę zajmie te wszystkie odprawy celne i w ogóle wyjście z portu. Znając życie, to może trwać nawet i kilka godzin, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Muszę jeszcze dzisiaj wymienić walutę, kupić paliwo po bardzo atrakcyjnej cenie i tutaj zostaję w Bandar Abbas. To w zasadzie dzień się tak naprawdę zaraz skończy, więc
nie ma najmniejszego sensu jechać dalej. Dopiero następnego dnia pojadę dalej. Póki co przyjemnie. W środku, co prawda, a propos, w środku mocna klimatyzacja, mocna, no trzeba było, ja założyłem sobie aż kurtkę na siebie i przykryłem się ręcznikiem, bo w środku rzeczywiście w nocy mocno chłodziło, na zewnątrz jest z drugiej strony odwrotnie, więc tak źle i tak niedobrze, no ale jest jak jest. Także w zasadzie pierwszy dzień podróży dzisiaj, wciąż jeszcze może nie nakręcając kilometry, ale raczej mile morskie, ale coś się dzieje. Tak to wygląda za okna. Jakieś statki, jakieś kontenerowce, generalnie niewiele widać. Luksusowy prom na trasie Sharjah-Abbas. Dwie normalnie wyglądające kobiety, wszystkie pozostałe ubierane tak po arabsku, w swoich abajach. ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، کشم ز کوی تو، گرچه به شعله می کشی قلب مرا بشکند، بر دو جهان نمیدم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمیدم یک سر تار مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام
Za namową mojego znajomego z Dubaju, jak usłyszał, że jadę w kierunku Afganistanu, no to mówi, no to będziesz jechać przez BAM. A skoro jedziesz przez BAM, no to trzeba zobaczyć cytadelę, twierdzę, jak zwał, tak zwał. No rzeczywiście, no jest to dość imponujące, duże. Byłoby wszystko pięknie, gdyby było trochę chłodniej, bo już jest 35, a jest dopiero 8 rano. Więc no chyba to nie do końca dobry moment w tych ciuchach motocyklowych, w tym wszystkim zwiedzać w tym upale. Tym bardziej, że tam się trzeba gdzieś powspinać wysoko. No. Ale jest ogólnie fajnie. Zobaczymy, jedziemy dalej. No właśnie, po co jechać prosto, jak można sobie znaleźć jakieś skróty albo nie skróty, ale tak, żeby było wesoło, zabawnie i ciekawie. Starałem się zawsze wybierać sobie takie różne, przynajmniej krótkie odcinki, żeby coś zobaczyć poza główną drogą, bo to zwykle najciekawsze. Jestem już motocyklem drugi raz na Bliskim Wschodzie. Raz zrobiłem trasę z Warszawy do Dubaju jesienią, po czym wiosną wróciłem zupełnie inną drogą. Zrobiłem 26 000 kilometrów i w zasadzie tak mi się to spodobało, że postanowiłem zrobić teraz jeszcze. Tym razem wysłałem motocykl w kontenerze do Kuwejtu, żeby już nie jechać przez Europę jeszcze raz, po raz kolejny. To już staje się trochę nudne. Więc odebrałem sobie go jesienią z Kuwejtu. Przyjechałem przez Arabię Saudyjską, odwiedziłem znajomych Saudyjczyków tym sposobem, no i wylądowałem w Dubaju. No cóż, a wiosną padł pomysł, no, że trzeba jakoś wrócić do domu. No jak można wrócić do domu? No można wrócić tą samą trasą, co w zasadzie jechałem, czyli z powrotem Saudi,
Kuwejt, Irak, Kurdystan iracki, Turcja i Europa. Nuda. Można pojechać przez Egipt, czyli przez całą Arabię Saudyjską, po czym przeskoczyć do Egiptu, pojechać na północ do Aleksandrii, do portu i tam w porcie nadać motocykl do Grecji, po mniej więcej 4 dniach odebrać go w Grecji. No, ale to też nuda. Byłem już w Egipcie kiedyś motocyklem, więc no, to już zaliczone. No i tak szukałem pomysłu, jakby tutaj wracać, w jaki sposób. No i wpadłem na taki trochę zwariowany pomysł. Czemu nie wrócić przez Afganistan? No tak, to tak jest średnio po drodze, ale trzymajmy się wersji, że można jechać przez Afganistan. Dlaczego Afganistan? No dlatego chociażby nawet, że to będzie chyba ostatni z moich krajów, z tych stanów, w którym nie byłem. Byłem we wszystkich pozostałych krajach byłem. Nie byłem tylko jeszcze w Afganistanie. Po drugie, jak zrobiłem rekonesans, a nie wybieram się w podróż bez przygotowania i to nie tylko wyłącznie zadawania pytań na Facebooku, bo to jest raczej marne przygotowywanie się, tylko jednak szukanie u źródeł, czyli szukanie u lokalesów, u Afgańczyków, szukanie u podróżników, którzy gdzieś tam podróżują bądź podróżowali po Afganistanie, szukanie informacji tak naprawdę, z czym się wiąże Afganistan, z jakimi problemami albo z jakimi atrakcjami. No więc summa summarum jestem w kontakcie z Afgańczykiem, który czeka na mnie w Kabulu, który pokaże mi miasto i mam nadzieję, że pokaże mi także jeszcze okolice Kabulu. Byłem także w kontakcie z różnymi innymi podróżnikami z Europy, nazwijmy to zachodniej, którzy byli w Afganistanie, więc też mi powiedzieli, jak to wygląda i jak do tego się trzeba przygotować. No więc postanowiłem, żeby, no skoro już jestem tym motocyklem po tej stronie świata, no to w zasadzie dlaczego nie spróbować? No i cóż, i przyszedł poniedziałek, 3 dni temu, kiedy wsiadłem na prom w Szardży, czyli pod Dubajem, który płynie około 12 godzin do Bandar Abbas w Iranie. No prom jak prom, taki dość, powiedziałbym, mocno low-costowy i nieduży. Wrzucają tam głównie naczepy od tirów. Ja byłem jako jedynym, nazwijmy to, pojazdem. No i jest tam trochę różnych Irańczyków, którzy ewidentnie wracają do domu. Na promie jest dużo wolnego miejsca, nie ma tam żadnych kabin i tak dalej, są zwykłe tylko siedzenia, więc można sobie po prostu położyć na tych siedzeniach. Z uwagi na to, że nie ma pełnego obłożenia, więc spokojnie mogłem sobie tą noc przespać, powiedzmy, na rozłożonych kilku siedzeniach. Nie jest to może jakiś luksus, nie jest to może w pełni przespana noc, no ale można się jakoś tam przespać. Dają nam nawet taką tacę z jedzeniem, więc można sobie zjeść powiedzmy, że kolację i zostawić sobie odrobinę na śniadanie. I po mniej więcej 12 godzinach dotarłem do Bandar Abbas w Iranie. Tam mnie przejął agent, ponieważ nadając motocykl po stronie Emiratów, no, to się nadaje, powiedzmy, jak towar, krótko mówiąc, więc to nie jest tak samo jak przejście graniczne drogowe, więc z tamtej strony przejął mnie agent, który jakby za mnie załatwiał wszystkie sprawy formalne związane z granicą. No i dobrze oczywiście, bo dzięki temu ja w zasadzie byłem tylko pasywnym, siedzącym sobie w poczekalni, wciąż w shortach i w t-shircie na szczęście i klimatyzowanych pomieszczeniach, czekając na jego czynności. Te czynności potrwały niestety zbyt długo i wydaje mi się, że tam coś poknocili i dlatego one trwały 2 razy dłużej. Po mniej więcej 6 godzinach w końcu zjechałem z granicy w Bandar Abbas. Koszty. No, koszt taki prom kosztuje razem, czyli motocykl plus pasażer. Motocykl jest oczywiście dużo droższy w tym wszystkim. Kosztuje złotówka, licząc około 2200 zł. No nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale to jest jedyne rozwiązanie z tej strony, więc myślę, że ci, co sprzedają te bilety, to wiedzą, że nie ma innej opcji. Po drugiej stronie jeszcze jest $160 różnych opłat portowych i tym podobnych innych. Bardzo, bardzo rzadko zdarzało mi się
podróżować, nazwijmy to, drogą morską i mimo wszystko wolę jednak przejścia drogowe, mimo to, że tam czasami to trwa ileś godzin, ale to jakoś więcej w tym wszystkim logiki jest. Tam nie wiem, dlaczego to trwało tak długo. Naprawdę nie rozumiem tego. No, generalnie rzecz biorąc, tego dnia już dalej nie pojechałem, bo tak sobie obstawiłem, że to może potrwać, więc spędziłem noc w hotelu, wymieniłem pieniądze na lokalne riale irańskie. Z tym też też miałem duży problem, bo to do końca nie wiadomo ile wymienić, bo tu jest po prostu bardzo, bardzo tanio. No ale zjadłem jakąś kolację, wszystko sobie tam poprzygotowałem, no i ruszyłem. Jadę już jakieś ze 150 km, nie ma nic. Jakiś samochód razem może przejeżdża raz na jakiś czas. Temperatura 41, więc jest gorąco. Nawet chciałem jakieś zdjęcia porobić, ale to nawet nie ma jak zrobić zdjęć, bo mi się iPhone wyłączył, że za gorąco. Nawet jak był w kieszeni. Więc no jeszcze według mapy wygląda na to, że jeszcze ze 100 na pewno jakieś góry tam daleko widać, więc może trochę się schłodzi, ale tutaj jest straszna pustynia. No, takiego Iranu chyba nie widziałem jeszcze. Dobra, trzeba jechać. Ja uciekłem z Dubaju, wyjechałem z Dubaju, mimo wszystko już trochę za późno. W zasadzie koniec maja, czy druga połowa maja, to zaczyna się robić temperatury powyżej 40 stopni i to jest po prostu już dość męczące. To jest wszystko fajnie, jak się jedzie przez godzinę, ale później po paru godzinach to nawet ten wiatr, który nas teoretycznie powinien chłodzić, to nas tak naprawdę grzeje. Więc to nie jest zupełnie dobry moment na tego typu wycieczki. Więc temperatura tego dnia, zresztą tak samo jak i następnego dnia, sięgała do 42 stopni. Jak się udało wjechać kawałek w góry, to spadała nawet do 30, powiedzmy 2 stopni i wtedy czuło się wręcz miły chłód. Ciekawe, 32 stopnie chłodno. Tak dojechałem do Bamu, tam przenocowałem. Już po drodze zetknąłem się z irańską gościnnością. Irańczycy są bardzo, ale to bardzo gościnni, kiedy widzą cudzoziemca, mają to gdzieś tam w swojej kulturze zaszyte, że cudzoziemca trzeba ugościć. Miałem kilka razy zaproszenia na to, żeby do domu, żeby pójść na jakiś obiad podczas jazdy. Oczywiście nikt nie mówi po angielsku, więc to wszystko jest na migi jakimś tam, w jakimś języku takim, że się dogadujemy. Byłem częstowany herbatą, za którą nie mogłem zapłacić, bo absolutnie nie, że to jest i to w takim miejscu publicznym, gdzie normalnie się płaci za tą herbatę. Nawet wjeżdżając do Bamu, zatrzymałem się na chwilę, żeby na mapie sprawdzić, gdzie jest hotel, do którego jechałem, i natychmiast zatrzymał się jeden z miliona Peugeotów, bo te same Peugeoty jeżdżą. Wysiadła cała rodzina, facet, kobieta i dwoje dzieci, z pytaniem, skąd oczywiście jestem. Tu było trochę po angielsku. Skąd jestem, w czym mogę pomóc? Ja mówię, no, że ja tutaj szukam hotelu. A tak, nie ma problemu, to on mnie zaraz tutaj podprowadzi. No i do tego hotelu mnie rzeczywiście podprowadzili. Po czym wysiada i mówi, a może byś chciał z nami pojechać, tutaj jedziemy na lunch, tutaj żona moja przygotowała, gdzieś tutaj zaraz na obrzeża miasta, na jakąś górkę, z ładny widok i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, w zasadzie czemu nie? Ale niestety zabrakło pani recepcjonistki w hotelu i trwało to na tyle długo, że już było mi głupio, więc wyszedłem do nich z powrotem, tłumacząc, że no, to trwa zbyt długo i nie chcę ich tutaj tak trzymać, tym bardziej, że oni zatrzymali się jadąc wręcz w drodze na to spotkanie, więc mówię, no dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło, ale jedźcie, więc o tyleśmy się rozstali. No i tam spędziłem noc w zasadzie, więc to krótko.
Kolejnego dnia, kiedy wyjechałem z Bamu, miałem kolejne 550 km do miejscowości Zabol, czyli to jest miejscowość już przygraniczna. Te 550 km ogólnie rzecz biorąc przeszło dość sprawnie. Mam bardzo dobrą ekonomiczną prędkość, bo na całym tym Bliskim Wschodzie, jak jestem już po raz drugi, to nie przekraczam w zasadzie 115-120 na godzinę. Tym sposobem jestem w stanie na jednym zbiorniku przejechać te 500-550 km, więc tutaj jakby ekonomia wychodzi świetnie. No i co ciekawe, w zasadzie 3 razy się już zatankowałem, łącznie z tankowaniem teraz tutaj w miejscowości Zabol. 3 razy zatankowałem się do pełna w Iranie i ani razu jeszcze nie zapłaciłem. Za każdym razem, tu jest taki system zresztą, że Irańczycy nie płacą gotówką za paliwo, płacą jakąś swoją magiczną kartą. Więc oczywiście my cudzoziemcy nie mamy tej karty. Więc podjeżdżamy na stację, on się pyta o kartę. Ja mówię, nie mam karty, mówię, że mam cash, money, real. To tutaj to jest problem. Po czym zawsze to się kończy tym, że któryś z tankujących bierze to na siebie po prostu, więc on tankuje i ja mu chcę zapłacić, ale mówię, nie, dziękuję. Jak na razie idzie świetnie. Kazali mi posiedzieć w cieniu na krześle, drugi pojechał samochodem, bo odbić karnet. Podbił. Wszystko zajęło więcej niż 20 minut. Teraz mam jechać za drugim do sprawy paszportowej. No, ale dnia przed samochodem. Tu idzie świetnie. Słyszałem złe historie na temat tej granicy, że jest problem właśnie z podbiciem karnetu. Ale nie, Jak przyjechałem na granicę, to wszystko było super. Kazali mi usiąść na takim krzesełeczku w cieniu. Facet wziął mój karnet, pojechał. Po 20 minutach wrócił, podbity, wszystko ok. Drugi facet zaczął jechać samochodem, żeby jechać za nim na kontroli paszportowej. Bez kolejki, tam gdzie był cały tłum. Wszystko było super. Nawet z jednym kierowcą tutaj irańskim, który mówił po rosyjsku, trochę pogadaliśmy chwilę, bo był też w Polsce. Wszystko było ok. Było zbyt ok. Na koniec się okazało, że gdzieś się trzeba cofnąć, bo jakiś prezydent za pół godziny przyjeżdża i on chce zobaczyć. Nie wiem, kto to jest prezydent, co to znaczy prezydent. Normalnie prezydent kraju, no. Szczerze mówiąc, ostatnio zginął, zdaje się. Więc dali mi buteleczkę. Stoję i czekam. W takiej trochę byle jakiej okolicy, ale czekam. Najgorzej, że jeszcze 500 przede mną i jeszcze jest iracka granica. Afgańska, co ja gadam. Gdzie kraje były. Czekam. Oczywiście to paliwo tutaj jest bardzo, bardzo tanie, więc to w zasadzie nie boli, ale mimo wszystko taki gest jest, więc tu byłem dość mocno zszokowany, jak to funkcjonuje tak naprawdę, więc no ciekawe, takie zupełnie inne wrażenie do tej pory było. No, przyjechałem do Zabol i w Zabol to jest ta miejscowość graniczna.
A jeszcze przed Zabol miałem taką sytuację, że jest takie miasto przed Zabol, mniej więcej jakieś blisko 200 km. Mówię sobie, dobrze wjadę gdzieś napić się jakiejś herbaty czy coś, żeby tak trochę w ogóle rozprostować kości, więc było rondo przed jakimś większym miastem, na którym miałem skręcić Zabol w lewo, ale prosto było do tego miasta, więc mówię, no dobra, no to pojadę kawałek prosto. No więc tam się pojawił jeden z wielu checkpointów, wojsko czy policja, głównie policja chyba, jakby mają takie swoje checkpointy i do tej pory przez cały Iran, jak przejechałem, nie byłem zatrzymany nigdzie. A tutaj nagle wyszedł policjant, machnął ręką groźnie, kazał zjechać na bok, paszport. No summa summarum przetrzymał mnie dobre chyba ze 40 minut, wypytując o wszystko, łącznie z tym, gdzie byłem, a po co byłem, a czy zrobiłem zdjęcia, a co ja oglądałem, a pokaż te zdjęcia. A czy mam lokalny numer telefonu? Nie mam. To jak ty się poruszasz? Jaką masz nawigację? Ja mówię, mam offline. A czy masz tutaj jakiegoś znajomego w Iranie? Mówię, mam. A kto to jest? No tam ten i ten. A to dodaj numer telefonu. No proszę bardzo. Więc takich pytań, taki był bardzo mocno podejrzliwy. To zacząłem mu tłumaczyć, oczywiście to wszystko przez tłumacza tego elektronicznego, on też nie mówił po angielsku, że ja tylko tutaj chcę wjechać, napić się herbaty, zjeść może jakieś ciastko i wyjeżdżam. Więc tak naprawdę mówię sobie, po co ja tam wjechałem? No ale trudno, no. Poszedł z tymi dokumentami, gdzieś wrócił, gdzieś dzwonił, kombinował. Wrócił po 40 minutach, powiedział, jest mister, możesz jechać. No to mister, kurczę, wziął i pojechał. Więc pojechałem do tej miejscowości, napiłem się darmowej herbaty zresztą. No i co? I po czym za chwilę przejechałem przez ten sam checkpoint i przyjechałem do Zabul. To jest krótki epizod z tych 3 dni w Iranie. Tak naprawdę nawet nie ma dużego wideo, ponieważ dużo więcej nagrywałem podczas mojej podróży na Bliski Wschód z Polski, dokładnie z Armenii, kiedy przekroczyłem granicę armeńsko-irańską i skończyłem później w Iraku, więc to można zobaczyć w innych odcinkach wcześniej. A dzisiaj jest ostatni wieczór w Iranie. Szykuję sobie wszystkie dokumenty na granicę. Jutro jest dość wymagający dzień niestety, bo jest i granica, i dystans 400 kilkadziesiąt kilometrów w kraju, którego nie znam. Więc nie wiem, jak tam się jedzie. Więc to jest trochę wyzwanie, bo generalnie staram się poświęcić na granicę, może inaczej, przewidzieć, że granica może nawet zabrać dobre kilka godzin, 7-8 godzin. No i w ten sposób jakby mam nocleg zaraz gdzieś za granicą, bo to jest nieprzewidywalne. Można przejechać przez granicę w 2 godziny, a można spędzić tam 8 godzin. No więc mam nadzieję, że jutro nie będzie 8 godzin i mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do miasta Kandahar. I w Kandahar tam spędzę noc w Afganistanie. Więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że wakacje się kończą, a jutro zacznie się przygoda. Także to reszta w kolejnym odcinku.